Siemanko! Dzisiaj uszyjemy sobie takiego dorodnego pomidorka. Jeśli chcecie zobaczyć, jak to zrobić, to zapraszam Was do oglądania. Mała prezentacja tego, co będziemy dzisiaj wykonywać. Taki pomidorek, łatwy wzór, przyjemnie się to szyje. Nawet jeśli ktoś zaczyna, no każdy się w tym odnajdzie. Myślę, że przyjemna sprawa do zrobienia. Z materiałów, które będziemy używać, to standardowo mikrofibra w kolorze czerwonym, no i zielona na listek i to wszystko. Nici pod kolor i zabieramy się za przygotowanie elementów do szycia. Szybko tylko wytnę wykrój, odrysuję go na brystolu i będziemy kontynuować. Wykroje mam już wycięte z brystolu. Tych elementów będziemy potrzebowali 5, tego 2, więc od razu rozrysujemy to na tkaninie. One są symetryczne, więc nie musimy się martwić, żeby robić lustrzane odbicie. Zszywamy teraz listka do pomidora. Trzeba to starannie złożyć, ponieważ tutaj musi się dużo elementów ładnie zgrać. Nie ma tutaj zbyt dużo też materiału. Po przeszyciu razem z zapasem na 5 mm to wszystko musi nam się porządnie złapać. Jeśli jest ok. Mam zeszpilkowane, tak symbolicznie tylko, no bo tutaj nie ma gdzie się powpinać. Dużo miejsca będzie nam zajmowała stopka, więc tutaj dobrze jakbyśmy tych szpilek nie wyjmowali, żeby nam się nic nie rozjechało. Zaczynam szyć przed samym rogiem, ponieważ muszę jeszcze zostawić miejsce na wywrócenie. Tutaj nasz zapas na szef ponacinałem, mimo że mamy proste przeszycia, no ale czasami jest tak, że po prostu po nacięciu ten zapas lepiej się składa w takich małych przestrzeniach, jakie nam zostaną po wywróceniu, no bo tutaj zbyt dużo miejsca nie będzie, więc ponacinałem to, no i na pewno musimy naciąć tu na wcięciach, bo jak nie będzie nacięte, to ten zapas będzie nam ciągał właśnie to wcięcie, no i nie uzyskamy takiego ładnego efektu. Mam wywrócone. Nie jest to na pewno najprostsza czynność, ponieważ to jest dość wąskie. Trzeba troszkę się nad tym napracować, no ale jak widać da się uzyskać dobry efekt. Teraz tylko zaszyję otwór szwem krytym, no i zabieramy się za szycie całego korpusu pomidora. Mamy wcześniej wycięte 5 elementów, więc standardowo łączymy je w pary. Ten ostatni element doszyjemy do którejś z par i na końcu złączymy wszystko razem. Zeszpilkowałem po 2 elementy. Przechodzimy więc do szycia. Zapas na szef 5 mm, przeszywamy tylko ten jeden bok. Teraz druga para. Teraz musimy domontować trzeci element do jednej z wcześniej uszytych par. Musimy zwracać uwagę, żeby nam się te rogi schodziły. Tutaj na pełnym rozłożeniu. Jeśli się schodzą, to możemy zeszpilkować. Później układamy krawędź z krawędzią.
Możemy także teraz dopasować ten drugi koniec. Jeśli się on schodzi, to szpilkujemy. I teraz patrzymy, czy nam coś zostało, czy nie. Tutaj jest ok. Więc montujemy ostatnią szpilkę. Mamy zeszpilkowane. Przeszyję tylko tutaj po krawędzi i zaraz łączymy w całość. Tak to wygląda. Tak od spodu. Więc wszystko jest ok. I teraz musimy zmontować te pozostałe części. Składamy tak, żeby te zaszycia schodziły się tutaj w górnej części. I najpierw jeden bok. Krawędziami to składamy. Musimy się starać tutaj dobrze ułożyć, żebyśmy za głęboko nie zeszyli, ani nie złapali tego jednego z boków, ponieważ później przy wywróceniu te wszystkie części niezbyt dobrze się naciągną i nam się coś pofaluje. Możemy tu jeszcze złapać szpilką. Tak, żebyśmy tylko przeszyli tu ile potrzeba. Musimy teraz jeszcze pamiętać, żeby zostawić otwór do wywrócenia. No mi często zdarza się zapomnieć. Staramy się nawet tutaj to trochę zwęzić, tak żebyśmy naprawdę tutaj nic nie zszyli za wiele. Tutaj wygląda, że jest dobrze. Po drugiej stronie też. Także ponacinam krawędzie, wywrócę, napełnię i zobaczymy, czy naprawdę wyszło bez problemów i czy ładnie się wszystko ułoży. Pomidor już prawie skończony. Wypchałem go kulką silikonową. Otwór zaszyty ściegiem krytym. Otrzymaliśmy coś na wzór piłki. No i teraz będziemy doszywać naszego listka, którego wcześniej uszyliśmy. Będzie to wyglądało podobnie jak w jabłku, czyli na samym początku nitka razy 4, dłuższa igła, przebijamy się przez środek i próbujemy trafić w środek. Pozostawiamy ten koniec dłuższy po jednej stronie. Tutaj, gdzie wyciągnęliśmy teraz nitkę z igłą, przebijamy się przez naszego listka. Tak z 2 razy. Bijamy się teraz od strony listka
i musimy przeciągnąć nitkę na drugą stronę. Trzeba uważać na palce. No i teraz cały kształt pomidora będziemy nadawali właśnie przez zaciągnięcie tych nitek. Więc robię podwójnego półsupła. Jeśli kształt mi odpowiada, to zawiązuję już na gotowo. Końcówki wbijamy się pod kątem, wychodzimy z boku. Ta nitka jest wciągana. No i teraz poprzez naciągnięcie obcinamy i jest schowana całkowicie. Teraz druga. Nasz pomidorek jest gotowy. Na dzisiaj to by było już wszystko. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie, a jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę, komentarz o zasięgu i trzymajcie się. Cześć!